Witam serdecznie Państwa. Mam cicho mówić, tak więc muszę sobie to przypomnieć zawsze, dlatego to mówię w tej chwili. Spotykamy się w dniu, w którym naszym obiektem zainteresowań są kobiety. 8 marca to jest dzień, który jest dla nas, mężczyzn, bardzo szczególny. Możemy mieć różne podejście do tego zagadnienia. Niektórzy twierdzą, że jest to niepotrzebne święto, niektórzy, że bardzo fajnie, że istnieje. Ale czy naprawdę tak zastanawiamy się nad rolą kobiety w naszym życiu, w życiu mężczyzn? Jeżeli byśmy spojrzeli z historycznego jakby punktu odniesienia, to doszlibyśmy tak do ciekawych bardzo wniosków, jak ludzkość sobie radzi z pewnego rodzaju niesprawiedliwością. Otóż kiedyś, i tak nas uczono, dowiedzieliście się Państwo, że kobieta jest dana człowiekowi jako pomoc. To ma swoje konsekwencje. Człowiek, który potrafi zgłębić bardziej temat, to wie jedno, że jest to faktycznie wielki dar. Tylko że nie każdy ten dar docenia. To prawda, jesteśmy niedoskonali, robimy błędy. Tylko że czasami potrafimy tak podkreślić błąd drugiej istoty, by stała się ona przez to niewolnicą. Co nie jest dobre, a tak się stało w historii. Mam taką ciekawą książkę, A People and the Nation. Dostałem niedawno od kobiety, która jest wolontariuszką, bardzo aktywną zresztą w niesieniu pomocy osobom starszym. I właśnie ona zadała mi pytanie: jakie jest Pana marzenie, jaką książkę chciałby Pan przeczytać? I ja opowiedziałem jej na temat książki, która właśnie była przedmiotem takiego wielkiego pożądania. Ten właśnie podręcznik bardzo gruby. I teraz po latach udało mi się dostać właśnie dzięki mądrości tej właśnie kobiety, ponieważ ja nie wierzyłem, że w ogóle w internecie można tanio ten podręcznik dostać. Patrzyłem, faktycznie bardzo drogie są tego typu publikacje. Nie stać by mi było, a ona znalazła i to był cud. Za 40 złotych. No to od razu. Ja myślałem, że to jest jakaś pułapka, że ktoś chce nas naciągnąć. Okazuje się, że nie. Ja nie wierzyłem własnym oczom. Jak to jest możliwe, żeby tak droga książka była w moich rękach i to jeszcze ta, o którą tak walczyłem wtedy, żeby czegoś się dowiedzieć. Tak czytając sobie właśnie ten podręcznik historii Stanów Zjednoczonych, ja tam natrafiłem na bardzo ciekawe momenty, w których kobieta jako kobieta pomalutku nabywała swoich praw wolnościowych, bo co tu dużo gadać, jako ludzkość było bardzo dużo takich momentów, w których to kobieta była niewolnikiem, a nawet była skłaniana do niewoli pewnego rodzaju poprzez religię, na przykład purytanizm. Jak wiecie, pierwsi pielgrzymi, którzy dotarli do Nowej Ziemi, jak nazywano wtedy obecną Amerykę, byli ludźmi, którzy
no mieli to podejście takie bardziej niewolnicze w stosunku do kobiety. Nie miała ona możliwości nawet podnieść swój głos, czy wypowiedzieć swoje własne zdanie w kwestii takiej czy takiej. Był taki czas i on jest opisany przez Nathaniel Hawthorne, bardzo sławna pisarka amerykańska. Właśnie takie podejście do kobiet. Napisała taką książkę, która stała się bestsellerem. Opisywała właśnie relacje panujące między ludźmi, a zwłaszcza kobiety. Tytuł tej książki to The Scarlet Letter, czyli taka czerwona litera, w której to jest pokazane życie kobiety, która poznała kogoś, z kim miała dziecko, ale to dziecko było nieślubne. Jak wyglądały wtedy relacje? Jak kobieta od tamtej pory, kiedy to się stało, że powiła swoje dziecko, urodziła je, jej życie totalnie zmieniło się w koszmar. Jak była poniewierana za to, że urodziło się dziecko nieślubne. W wieku XXI nie jest to problem, ale wtedy religia skłaniała do bardzo ostrych działań właśnie osoby wierzące. Nie tylko i Purytanie mieli z tym problem. Sam problem takiego uzależnienia kobiety od mężczyzny, to ja bym mógł powiedzieć, że trwał aż do Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Roosevelt miał żonę, nazywała się Eleanor, i ona stała się pierwszym doradcą oficjalnym. To były lata 30. Mimo że czas był bardzo trudny, to był czas kryzysu. To jest bardzo dziwne, że właśnie wtedy, kiedy jest kryzys, kiedy jest najgorsza sytuacja, czy w rodzinie, czy w państwie, wtedy zauważa się kobiety, a wręcz zaczynają odgrywać bardzo poważną rolę. I tak właśnie było wtedy. To właśnie Eleanor miała dosyć dużo ciekawych pomysłów. Właśnie w tym czasie pierwszy ambasador wysłany za granicę to była właśnie kobieta. Nie tylko tutaj możemy dopatrzeć się pewnej zmiany. Zmiany już istniały dosyć wcześnie, bo przypomnijmy sobie rolę księżnej Godiwy. Kobieta ta, Godiwa, wykazała się wielką odwagą. Porównywana była do mężczyzny. Ale nie tylko ona. Joanna d'Arc to przykład z Francji. Tak więc na przestrzeni dziejów to właśnie kobiety pokazały, że jednak potrafią być równe mężczyznom. Na pewno w domu, w sposób, jaki potrafią radzić, no jest pewnego rodzaju lekcja, że są to osoby mądre, nieprawdaż? To właśnie pokazuje historia, która jest pisana. Żeby Państwu przytoczyć listę takich ciekawych książek, Julia Kirk Blackwelder, Women of the Depression, to jest pierwsza publikacja. Druga może być na przykład Elder Jr. Children of the Great Depressions, Social Change in Life Experience. To jest książka z 1974 roku, opracowanie naukowe. Tak więc zwłaszcza ta pozycja o zmianach społecznych, które następowały
właśnie dlatego, ponieważ uznano rolę kobiet. Proszę Państwa, jest dziwne to, że tak dużo czasu musiało upłynąć. Musiało dojść do tragedii ekonomicznej, żeby zaczęto uznawać wtedy kobiety w różnych dziedzinach życia. Bardzo się to różniło od tego, co widzimy dzisiaj. Dzisiaj kobieta, można powiedzieć, że ma freedom. Ma tę wolność. Ale kiedyś tak nie było. Co oczywiście jest trochę haniebne. Mam taką swoją teorię, że w dzisiejszym świecie już dawno byśmy spłonęli. Ale być może jest jakaś właśnie kobieta, która temperuje. Ładny jest to dzień szczególny. Jakieś to płytkie, że idziemy kupić kwiatek w doniczce czy cięty, bo tak tradycja nowa nakazuje. A mało jest tego jakby zamyślenia nad całokształtem. Widzimy wielu emerytów, wielu rencistów, którzy sami wiecie, jak ich sytuacja wygląda, bo dużo jest rolek, dużo materiałów, w którym żalą się. Widzicie czasami, jak mieszkają, bo zapraszają was z kamerami. I tu jest ciekawostka. Większość reporterów to są reporterki, które interesują się losem właśnie tych starszych ludzi. Zauważcie, mało jest mężczyzn, którzy tego tematu się podejmują. Proszę Państwa, jest to doskonały czas, w którym możemy jakby pójść z refleksją. W greckim języku były 4 rodzaje określeń miłości. I każda z nich oznaczała zupełnie co innego. Agape, storge, philo, eros. I każdy z nich odnosił się do jakby części tego, co jest składnią całości. Warto z synem rozmawiać. Warto z córką rozmawiać. Jak to się stało, że nadal jesteśmy razem? To jest ważna wiedza, bo tak bardzo jest w tej chwili wszystko przekształcane i dochodzi do prawdy. A prawda jest jedna, że bez celu w życiu, bez miłości i to w całym aspekcie tego słowa bardzo mało da się osiągnąć w tym świecie. Bez zrozumienia możecie mieć dużo pieniędzy, ale szczęśliwi nie będziecie. A wielu jest takich, którzy są bez niczego, bez pieniądza, ale są szczęśliwi. Nie mówi wam to nic. Jeżeli tak, to gratuluję. A jeżeli nie, to nie ma czego gratulować, bo musicie nauczyć się najpierw miłości. Nie tylko istoty, której jest piękno, a więc kobiety, ale i istoty, która jest istotą zwierząt. Zobaczcie, jak pies potrafi kochać swojego właściciela. Nie opuści go, a i potrafi zagryźć nieprzyjaciela. Bo wie, bo jest coś w DNA, co ja bym nazwał nawet i anielskim. Tak jakby te istoty zostały dane człowiekowi jakby po to, żeby stanowiły czegoś w rodzaju aniołów, stróżów.
a nawet i więcej, bo potrafią rozweselić, bronić. Potrafią być dobrym terapeutą. Ja sam posiadam 2 terapeutów. Moją kotkę i mojego psa. W momencie, kiedy widzą, że jestem smutny, one reagują. Jest to piękne dobro. Też nie mam przez to, chyba bym był człowiekiem bez duszy, gdybym nie kochał w tym momencie Boga i drugiego człowieka, który podrzucił mi te istotki, by były u mnie. Myślę, że w tym samym aspekcie jest wielu ludzi i ci, którzy potrafią w tym dojrzeć tę kroplę miłości, zdarzeń, nawet przypadku niby, który, jak się okazuje, nie jest przypadkiem. Każdy przypadek, jeżeli zaistniał, to z filozoficznego punktu widzenia nie jest przypadkiem. Jeżeli ten przypadek zaistniał, to coś w tym jest. Jest w tym miłość. I nieważne jest, w jakiej jest formie, kiedy ona uszczęśliwia drugiego człowieka, czyni go lepszym, uszlachetnia, sprawia, że człowiek zaczyna się bardziej rozwijać. Decyzje co do szacunku dla innego człowieka leży w waszych sercach i umysłach. Nigdzie indziej nie kupicie tego. Musicie to sami wypracować. Dużo dzisiaj powiedziałem, a chciałbym przypomnieć Państwu, że tak pod tym wideo jest taka łapka. Jeżeli Wam się podoba to, co mówię, no to przyciśnijcie tą łapkę, prenumerujcie ten kanał, tam gdzie jest subscribe, to wciśnijcie to, po to, żeby mieć stały dopływ i informacji, i głosu, który Wam pomaga zasnąć, aby następny dzień, kiedy wstaniecie, był szczęśliwszy, bo sen daje wypoczynek. Tak więc to jest też darem. I okazywanie wdzięczności poprzez subskrypcję jest czymś pięknym, jest częścią, jakby owocem waszej miłości, bo pokazujecie, że doceniacie naszą pracę. Wszystkim kobietom życzę pięknego dnia. 8 marca jest waszym świętem. Jest to święto też mądrych mężczyzn. Mądrych mężczyzn. I jeszcze raz to powiem. Mądrych mężczyzn. Jest gro mężczyzn, prawdziwych mężczyzn, którzy jak już przychodzą z kwiatkiem, to i przychodzą z własną duszą i potrafią w jakiś sposób pokazać, że są, że akceptują, że doceniają, że potrafią trwać mimo przeciwności, których jest bardzo dużo w świecie obecnym.